Witam serdecznie dzisiaj po południu. Coraz bardziej złe wiadomości z nieruchomości. Uważaj, to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zachęcam wszystkich do polubienia naszego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, jak zachowuje się Ace Market U po godzinach pracy w biurze. I zapraszam także dzisiaj o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Coraz bardziej złe wiadomości z nieruchomości. Uważaj! Właśnie przed chwilą opublikowane zostały dane z amerykańskiego rynku nieruchomości dotyczących cen w 20 największych miastach w ujęciu rok do roku i mamy pogłębienie negatywnej tendencji i ten spadek już wynosi niecałe 2%, co może niepokoić z powodu tego, że ta dynamika spadku cen nieruchomości jest największa już od 2012 roku. A jak zobaczymy, jak na przestrzeni historii kształtowały się ceny nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, to widzimy, że ta fala bardzo wyraźnych spadków cen nieruchomości zaczęła się tuż przed wielkim kryzysem w 2007-2009 i to nieruchomości wtedy grały pierwszą rolę, a jednym z głównych powodów były oczywiście podwyżki stóp procentowych, wysokie ceny. Dlatego też inwestorzy mogą teraz fakt, że dane z rynku nieruchomości są coraz bardziej złe, wykorzystać do tego jako pretekst do wywołania korekty spadkowej, która by potencjalnie wymuszała brak dalszych podwyżek stóp procentowych, więc takie dane makroekonomiczne, które dzisiaj poznaliśmy o coraz bardziej złych wiadomościach z nieruchomości ze Stanów Zjednoczonych mogą być wyśmienitym pretekstem ku temu, żeby taką korektę spadkową przeprowadzić. Plus warto cały czas pamiętać o tym, że dane te cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych także zaczynają się pogarszać. To by sygnalizowało osłabienie gospodarcze, wejście amerykańskiej gospodarki na negatywne tory. No i w takiej sytuacji to, że rynek akcyjny będzie musiał się do tego dostosować, jest wyśmienitym pretekstem, żeby taką korektę spadkową wykorzystać, więc te ostrzeżenie, które płynie z rynku nieruchomości, dotyczy także rynku akcji, ponieważ te preteksty są teraz wyśmienite i wcześniej rynek w ogóle na to nie zwracał uwagi. Naprawdę przypomnijmy sobie, jak rzadko teraz jest poruszany temat nieruchomości, rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, a przecież te podwyżki stóp procentowych mają na to bardzo duży wpływ, co widać, jeszcze raz przypomnę na tym wykresie, jak bardzo teraz mocno spadły ceny nieruchomości w ujęciu rok do roku, a prawdopodobnie ta tendencja jeszcze bardziej się pogłębi, ponieważ te dane odnoszą się do kwietnia, a tutaj żyjemy dalej. Mówi się o dalszych podwyżkach stóp procentowych, no więc pytanie, czy zapalnikiem korekty na indeksach giełdowych nie będą złe wiadomości z nieruchomości i te negatywne tendencje, które na nieruchomościach są obserwowane i są widoczne. I jeszcze jedna obserwacja, gdyby tak sięgać analogią do tego, co się działo w latach 2006-2010 na nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych, to od momentu, kiedy ceny w ujęciu rok do roku stały się ujemne, to mieliśmy jeszcze prawie 2 lata spadków cen nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, więc widać, że dopiero wtedy zaczynało się dyskontowanie i negatywny wpływ wcześniejszych podwyżek stóp procentowych przez rynek nieruchomości. Dlatego też te ostrzeżenie, które płynie z nieruchomości, jest jak najbardziej uzasadnione i realne. Warto być tego świadomym, że coraz bardziej złe wiadomości z nieruchomości stawają się faktem. Warto uważać. No i te negatywne konsekwencje wcześniejszych podwyżek stóp procentowych mogą się także ujawnić w Europie i także w Polsce. Dlatego też bądźmy wyczuleni i prawdopodobnie potencjalna obniżka stóp procentowych w Polsce ma być działaniem zapobiegającym negatywnym zjawiskom na rynku nieruchomości w naszym kraju. Więc ja to tak interpretuję, to co może się wydarzyć wkrótce na stopach procentowych w Polsce, o czym było dzisiaj o poranku. Więc zachęcam także do tego porannego komentarza, link w prawym górnym rogu.
I w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni traderzy oraz o tym, czy widmo recesji straszy rynki. Te materiały podlinkowane są tam na dole w opisie i w komentarzu. Drodzy Państwo, ale rynki żyją także innymi wydarzeniami, innymi czynnikami, które teraz wpływają na to, co się dzieje. No i chciałem na samym początku rozpocząć ten materiał o informacjach z Rosji, ponieważ jak widzimy na tym następnym wykresie, w ostatnich dniach doszło do bardzo dużego popytu na gotówkę w Rosji i to było coś bardzo podobnego do tego zjawiska, które miało miejsce na przełomie września i października, kiedy Putin ogłosił mobilizację. Wykres bardzo ładnie to pokazuje, że te wydarzenia w ostatnich dniach faktycznie miały odzwierciedlenie w zachowaniu Rosjan. Kolejne ciekawe informacje płyną z ryzyka geopolitycznego i jest taki wykres, który pokazuje, jak kształtuje się to ryzyko geopolityczne. No i widzimy, że teraz jesteśmy zdecydowanie oddaleni od jakiegokolwiek wpływu ryzyka geopolitycznego na rynki finansowe i pytanie jest takie, czy czasem wkrótce nie pojawi się faktycznie czynnik, który doprowadzi do gwałtownego wzrostu oczekiwań co do wpływu geopolityki na rynki finansowe. Będziemy to śledzić, ale ten temat jest teraz ewidentnie poza percepcją rynkową. I kolejnym wykresem, na który warto zwrócić uwagę po tym, jak groziła Rosji wojna domowa, to był wystrzał na cenie pszenicy z ostatnich dni i okazuje się, że teraz, kiedy dochodzi tam do uspokojenia nastrojów, to także spada cena pszenicy. Warto być tego świadomym, jakie są reperkusje i wpływ tych wydarzeń na rynki surowcowe, w tym wypadku na rynek pszenicy, która podczas dzisiejszej sesji wyraźnie spada i już nie pikuje tak wysoko, mocno w górę, jak wcześniej obserwowaliśmy. Kolejna ważna sprawa to jest słabość chińskiej giełdy w reakcji na słabość chińskiej gospodarki. I widzimy, jak teraz na przestrzeni ostatnich 3 lat chińska giełda jest deprecjonowana, jak spada jej wycena. No i pytanie jest takie, co się dalej wydarzy, więc bądźmy bardzo wyczuleni na wszelkie zmiany, zwłaszcza na kolejne potencjalne ruchy indeksów giełdowych związanych z Chinami, na przykład na zachowanie Hang Sengu, czyli indeksu giełdowego z Hongkongu. No i teraz indeksy giełdowe, ponieważ jesteśmy świadkami osuwania indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych i pytanie, czy też dzisiejsze dane, wydarzenia będą nosiły też skutki w taki sposób, że ta tendencja spadkowa osuwania się przyspieszy, ponieważ z jednej strony mamy dane z rynku nieruchomości, które są ostrzeżeniem przed potencjalnymi problemami nawet w sferze realnej gospodarki oraz mamy ostrzeżenie płynące z zachowania rynku pracy, czyli te cotygodniowe wnioski o zasiłek, czyli cotygodniowe dane z rynku pracy są w ostatnim czasie bardzo złe i to także te dwa czynniki mogą być wyśmienitym pretekstem, żeby giełda papierów wartościowych zaczęła dyskontować spowolnienie gospodarcze. A jeszcze zapomniałem o trzecim, czyli fatalne dane o wskaźnikach PMI, zwłaszcza z Europy. I te czynniki mogą nam doprowadzić wkrótce do tego, że indeksy giełdowe spróbują na to zareagować, czyli dojdzie do korekty spadkowej, więc moim zdaniem jest na to coraz większa szansa i zobaczymy, czy dzisiaj faktycznie tak będzie. Natomiast wyceny, jakie są fundamentalne indeksu Standard & Poor's, to widzimy na następnym wskaźniku, jak bardzo teraz jesteśmy odchyleni od poziomów, które pokazują nam na wieloletnią średnią historyczną wskaźnika w przyszłość liczonego cenę do zysku. Na następnym wykresie dla miłośników teorii fal Elliota znalazłem ciekawy raport, który według Bloomberga sygnalizuje możliwość także wystąpienia korekty, licząc właśnie uwzględniając teorię fal Elliota. Dlatego też to jest pewnego rodzaju ciekawostka, więc na uwagę teraz inwestorów będą zwracały maksima, które były w sierpniu w poprzednim roku ustanowione. No i czy indeks Standard & Poor's wróci poniżej poziomu 4300 punktów, ponieważ każdy taki spadek będzie oznaczał, że rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia takiej korekty spadkowej. Natomiast dla optymistów
liczących na to, że będziemy jednak świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej. Znalazłem raport, który pokazuje średnioterminową statystykę na podstawie 100 ostatnich lat. Za każdym razem, kiedy trzykwartalne stopy zwrotu z indeksu Standard & Poor wynosiły minimum 5%, to jest ogromna szansa, że na przestrzeni następnego roku będziemy o 10% wyżej na indeksie Standard & Poor i właśnie teraz to się dzieje. Widzimy na tym wykresie, widzicie Państwo w tle, jak na przestrzeni ostatnich 100 lat bardzo dobrze ta statystyka funkcjonowała, więc moim zdaniem stosunek potencjalnego zysku do ryzyka będzie faworyzował akcje, zwłaszcza jeżeli dojdzie teraz do korekty spadkowej, która troszeczkę urealni wyceny indeksów giełdowych spółek i da potencjał ku temu, żeby w końcówce tego roku indeksy giełdowe znowu ruszyły do wzrostów. Na następnym wykresie widzimy, jak spółki technologiczne teraz mają odzwierciedlenie ich w zachowaniu w tym, jakie są oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych i że te oczekiwania na obniżki stóp procentowych przesunęły się nawet na 2024 rok i warto być tego świadomym, że niektórzy zauważają powiązanie spółek technologicznych z tymi stawkami przyszłych stóp procentowych, jakie są wyceniane przez rynek. A na następnym wykresie ciekawostka, która pokazuje, jak na przestrzeni ostatniego miesiąca europejskie spółki względem amerykańskich z liderów stały się maruderami i widzimy, że te spółki europejskie teraz są zdołowane i ewidentnie widać tutaj ten bardzo zły wpływ danych o wskaźnikach PMI, które zostały już wcześniej uwzględniane w wycenach, dlatego też moim zdaniem taka jest słaba teraz reakcja europejskich spółek. No i pytanie jest, drodzy Państwo, ze względu, że jest przesunięcie czasowe względem zachowania podwyżek stóp procentowych na to, co się działo w amerykańskim sektorze bankowym. No i pytanie jest takie, czy europejskie spółki wkrótce nie zaczną wyceniać czegoś negatywnego w europejskim systemie bankowym, ponieważ gdyby się okazało, że w okolicach sierpnia występuje jakiś kryzys europejskiego sektora bankowego wynikający z podwyżek stóp procentowych, to będziemy mieć potwierdzenie tego, że zjawiska gospodarcze i finansowe, które się dzieją w Stanach Zjednoczonych, mają przesunięcie kilkumiesięczne względem tego, co się będzie działo w Europie, względem tego, co się dzieje w Europie. No więc moim zdaniem pytanie jest uzasadnione, czy czasem europejskie spółki już czegoś negatywnego nie wyceniają, stąd też taka słabość europejskich spółek już w czerwcu względem tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych, czyli na indeksie Standard & Poor. Bądźmy bardzo wyczuleni, ponieważ jak spoglądniemy na indeks DAX, widzimy, że od kwietnia tutaj mamy generalnie konsolidację, dwie próby wyjścia na nowe maksima wszechczasów się nie udały, no i w takim wypadku aż się prosi o to, żeby nastąpił wkrótce mocny impuls, no i w tym wypadku każdy spadek, utrzymywanie się poniżej 16 000 punktów faworyzuje scenariusze prospadkowe. Myślę, że warto iść tym tropem i obserwować, czy wsparcia pękają, bo jak pękną, to dynamika spadkowa może być bardzo, bardzo duża, bardzo mocna. No i obserwując tą względną, relatywną słabość europejskich spółek, to właśnie w Europie może być czynnik ryzyka potencjalnego jakiegoś mocniejszego szoku negatywnego dla indeksów giełdowych. No i teraz rynek, stopy procentowe i waluty. Amerykańskie obligacje są cały czas bez zmian na tych samych poziomach już od miesiąca praktycznie. Widzimy tutaj zachowanie się amerykańskich obligacji, sygnalizuje, że skarb cały czas tankuje, odnawia rezerwy gotówki, stąd też zapotrzebowanie na obligacje wymusza wyższe rentowności i inwestorzy spodziewają się, że za miesiąc jednak rentowności będą wyżej, tak wynika z najnowszego badania, a euro-dolar jednak kontynuuje tendencję wzrostową. No i oddalamy się od poziomu 1,09, więc to jest też bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ z jednej strony euro jest kupowane, a europejskie spółki są sprzedawane. Czy to jest uzasadnione? Moim zdaniem jedyne uzasadnienie na chwilę obecną jest to, że rynek oczekuje, że będzie zdecydowanie więcej dalszych podwyżek stóp procentowych w strefie euro niż w Stanach Zjednoczonych, więc ten dysparytet stóp procentowych wymusza teraz wzrosty euro-dolara. No i pytanie, co dalej? Natomiast znalazłem ciekawy raport, który pokazuje, że dla części inwestorów te wydarzenia, które teraz się dzieją, będą wkrótce miały decydujący wpływ na średni termin. Każde wyjście na poziomie 1,10
będzie uznawane przez inwestorów jako zachęta do rozpoczęcia następnej fali wzrostowej euro-dolara, która może pociągnąć za sobą kolejną długoterminową nawet falę umocnienia europejskiej waluty względem tej amerykańskiej. Na rynku walutowym widzimy, jak teraz są tankowane przez inwestorów, tych, którzy mają teoretycznie więcej gotówki, więcej wiedzy, długie pozycje w funcie brytyjskim. No i warto także obserwować, że zanikła teraz korelacja między amerykańskim dolarem, rentownościami, a zachowaniem ceny złota. Cena złota powinna w takiej sytuacji, która jest teraz, bardzo wyraźnie iść w górę, natomiast raczej mamy tutaj tendencję na spadki, chociaż jak pamiętamy z ostatnich raportów, w tych miejscach, w których teraz jesteśmy, pas 1910-1930 mamy serię ważnych wsparć, więc teoretycznie jest szansa na jakieś większe wzrostowe odbicie. Jestem zdziwiony, dlaczego złoto teraz tak wyraźnie nie odbija. No i widzimy także sporą walkę na rynku opcyjnym, na rynku opcji na złoto, a to także sygnalizuje ważne miejsce, w którym się teraz znajdujemy. Słabość pokazuje cena miedzi, mamy dalsze spadki, nowe minima, więc moim zdaniem, jeżeli też doszłoby w kolejnych godzinach do przełamania następnych najbliższych wsparć, które są widoczne na wykresie, to sygnał byłby to negatywny dla ryzyka i że w takiej sytuacji myślę, że rynek giełdowy zacząłby dyskontować jakieś spowolnienie gospodarcze, ponieważ zachowanie ceny miedzi ma bardzo duże odzwierciedlenie w perspektywach co do bieżącej koniunktury w gospodarce, więc takie zachowanie jest negatywne dla perspektyw, dla ryzyka. No i widzimy także powiązanie na następnym wykresie ceny miedzi z ceną rudy żelaza i to także ma odzwierciedlać popyt, który jest generowany przez chińską gospodarkę. Nie udało się jednak wrócić na poziom $70 na cenie ropy naftowej. Pytanie jest, czy ten popyt się wkrótce nie pojawi. Ja radzę być bardzo wyczulonym, ponieważ jak widzimy, bardzo często te rejony wywoływały wzrostowe odbicie, a ropa naftowa, jak widzimy, nie ma już większego, nie widać na ropie naftowej jakiegokolwiek odzwierciedlenia ryzyka płynącego z Rosji. No i warto także obserwować cały czas moim zdaniem Bitcoina, który na fali sprzedaży ryzyka, czyli indeksów giełdowych, surowców, zaczyna tutaj rosnąć i ta rozbieżność w korelacji jest takim ewenementem, zdarza się bardzo rzadko, ale skoro Bitcoin chce rosnąć, to są prawdopodobnie czynniki, które do tego prowadzą. Ostatnie minima to jest punkt odniesienia, czyli rejon $29,900, a poziom $31,000 to jest opór. Każde wyjście powyżej oporu da potencjał ku temu, żeby Bitcoin kontynuował tendencję wzrostową nawet w formie dynamicznej i moim zdaniem warto także cały czas pamiętać, że te impulsy wzrostowe w poprzednim tygodniu były generowane przez Amerykanów, zaczynały się podczas sesji amerykańskiej, więc gdyby podczas dzisiejszej sesji także taki popyt się pojawił, byłoby to uzasadnione, by twierdzić, że taki następny impuls się rozpoczyna, a każde przejście poziomu $31,000 zwiększa szansę, że sprawdzi się prognoza analizy technicznej, a analiza techniczna mówi, że następnym oporem po rozpoczęciu fali wzrostowej będą okolice $35,000, więc jest spory potencjał do dalszego wzrostu. No i na koniec nasze krajowe podwórko. W pierwszej kolejności widzimy, jak spada zmienność na walutach emerging market względem tego, co się dzieje na innych rynkach, zwłaszcza tych developed market, czyli rynkach rozwiniętych. Na euro-złotym raczej obserwujemy tendencję do umocnienia, więc presja na polskie aktywa jednak cały czas występuje. Moim zdaniem inwestorzy zagraniczni parkują teraz w polskich obligacjach, o czym będzie za chwilę. Widzimy także, że jest relatywnie większa siła złotego względem euro niż węgierskiego forinta względem euro, ale także tutaj węgierski forint pokazuje nam na aprecjację. No i te polskie obligacje, które walczą na wsparciu, jest ogromna szansa, że zostaną one pokonane. Mamy w kolejnych dniach dane o inflacji w naszym kraju, więc jeżeli procesy dezinflacyjne się pogłębią, a zapowiedziana obniżka cen paliw na stacjach benzynowych, która będzie miała miejsce już w ten weekend, pozwoli na wyraźne zwiększenie siły procesów dezinflacyjnych na inflację konsumencką,
będą zachętą do tego, żeby inwestorzy zagrali na dalszy wzrost cen polskich obligacji, czyli na spadek rentowności, więc moim zdaniem jest ogromna szansa, że wybijemy się w ogóle z tego półrocznego marazmu, horyzontu cenowego, niewielkiej zmienności na polskich papierach i że rozpocznie się następna faza gry na spadek inflacji w Polsce, na obniżki stóp procentowych, no i nawet, a dodatkowo gdyby doszło do fali przeceny indeksów giełdowych, to ten kapitał, szukając stopy zwrotu, jeszcze bardziej napędziłby grę na spadek rentowności, więc moim zdaniem jest ogromna szansa na to, że przed nami następna fala umocnienia cen polskich obligacji, czyli spadków rentowności i generalnie gry na to, że obligacje będą w następnych tygodniach bardzo dobrze performowały na całym świecie. A indeks WIG20 nie udaje się utrzymać wysokich poziomów, wracamy do spadków, ale jak tutaj widzimy na wykresie, poziom 2000 punktów jest naprawdę teraz newralgiczny. Dopiero spadek poniżej 2000 punktów odwróci tendencję na prospadkową i będzie negować te prowzrostowe sygnały w krótkim terminie, więc poziom 2000 punktów radzę go monitorować, obserwować, co się dalej wydarzy, a co dalej zobaczymy. Drodzy Państwo, dziękuję za odsłuchanie tego materiału, ale wcześniej zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu, czyli żeby zobaczyć ten materiał o umyśle łowcy, czyli jak myślą zawodowi, profesjonalni traderzy oraz o tym, czy widmo recesji będzie zagrażało gospodarce. Warto te materiały poznawać, one są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, jak zachowuje się Ace Market U po godzinach pracy w biurze i zapraszam także dzisiaj o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Pozdrawiam, życzę stopy zwrotu i do zobaczenia, do usłyszenia. Uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.